tej grze Superman po zetknięciu z migającą gwiazdką przestaje latać. Aby przywrócić swoje moce, musi zostać dotknięty przez starą babę, a następnie zabrać bandytów do więzienia. A teraz wyślij ten filmik kumplowi i obserwuj reakcję. Ja jestem Przemo z kanału Nonie, a to jest seria Młodzieniec przy starociach. Mamy rok 1976. Atari, pionier na rynku rodzących się gier wideo, zostaje wykupiony przez Warner Communications, czyli późniejsze Warner Media. I wraz z tym przejęciem uzyskało łatwy dostęp do licznych licencji w posiadaniu wytwórni Warner Bros. M.in. do Supermana, legendarnego heroesa DC Comics. W 1978 roku premierę ma kultowy film o Supermanie z Christopherem Reevem. Zaś rok później Atari wydaje na swoją konsolę Atari 2600, jedną z pierwszych gier w historii na licencji znanej marki. Twórcą gry był John Francis Dunn. Był to amerykański twórca oprogramowania, a także artysta zajmujący się muzyką komputerową, grafiką generatywną i kreatywnym oprogramowaniem. W latach 70. XX wieku ukończył magisterium w School of the Art Institute of Chicago, który m.in. łączył sztukę i wiedzę o komputerach. Po ukończeniu studiów Dunn zatrudnił się w Atari Incorporated jako jeden z pierwszych programistów gier wideo na konsoli Atari 2600. To właśnie tam w 1978 i 1979 roku zaprojektował i zaprogramował grę Superman, jedną z pierwszych licencjonowanych adaptacji komiksu, a także filmu na konsolę oraz jeden z pierwszych tytułów z narracyjnym celem, wieloma ekranami i elementami eksploracji. Dunn miał w Atari dosyć nietypowe tło, artystyczne, a nie klasyczne informatyczne. W wywiadach wspominał, że był wtedy jedynym programistą VCS z takim artystycznym wykształceniem, co wpłynęło na jego kreatywne podejście do projektowania rozgrywki. Superman był projektem realizowanym pod presją czasu. Atari chciało wypuścić go szybko wraz z premierą filmu Superman z 1978 roku. Dunnowi dano tylko kilka miesięcy na ukończenie gry, co wpłynęło m.in. na rezygnację z bardziej złożonych elementów, jak pełny tryb kooperacji. W grze sterujemy tytułowym Supermanem w fikcyjnej wersji Metropolis. Nasze zadania obejmują odnalezienie 3 części mostu, który został zniszczony przez Lexa Luthora i jego gang, zebranie tych części i odbudowanie mostu, pojmanie Lexa Luthora i jego przestępców oraz umieszczenie ich w więzieniu. A na koniec zamiana z powrotem w Clarka Kenta i powrót do redakcji Daily Planet. Gra oferuje określony cel i zakończenie, co było rzadkością w tamtych czasach. Większość tytułów Atari była nastawiona na zdobywanie jak największego wyniku. Mechaniki rozgrywki to m.in. eksploracja świata. Ekran jest tu podzielony na wiele połączonych ze sobą pól, przez które lata Superman, bez klasycznego scrollingu znanego z późniejszych gier. Latanie i przenoszenie elementów. Superman może latać w górę, dół, lewo, prawo, zbierać elementy mostu i przenosić ich w odpowiednie miejsca. Kryptonit, czyli wspomniana na początku gwiazdka. Jeśli Superman zetknie się z kryptonitem, straci swoje supermoce i musi znaleźć Lois Lane, w której pocałunek przywraca mu siły. Tak, to była Lois Lane, ale stara baba brzmi śmiesznie i w sumie tak trochę wygląda jej sylwetka tutaj. X-Ray Vision. Gra miała mechanikę X-Ray Vision, które w praktyce powoduje chaotycznie migotanie na ekranie, co miało symulować przeglądanie sąsiednich ekranów. To efekt ograniczeń technicznych, a nie zwykły błąd. Tryb dla 2 graczy. Możliwe jest sterowanie Supermanem jednym joystickiem, podczas gdy drugi kontroluje kierunek lotu. Był to dosyć specyficzny sposób sterowania. System pauzy. Gra ma wczesną formę pauzy. Przycisk Select zatrzymuje rozgrywkę i były to bardzo nowatorskie jak na tamte czasy pomysły. Po premierze Superman zdobył dobre recenzje w prasie z epoki i był chwalony jako jedna z ciekawszych gier na Atari z unikalnym gameplayem i względnie bogatą grafiką jak na możliwości systemu. Dziś jest pamiętany jako historyczna ciekawostka, ważny krok we wczesnym rozwoju gier opartych na licencjach i jednym z pierwszych tytułów z wieloma ekranami do eksploracji. Niektórzy gracze i krytycy wskazują, że choć pomysły były ambitne, sama rozgrywka potrafiła być toporna, a oprawa dźwiękowa i wizualna mocno ograniczona przez technologię Atari 2600. Co zaś tyczy się Dunna, po odejściu z Atari nie kontynuował kariery jako typowy projektant gier. Jego zainteresowania i działalność skupiły się coraz bardziej na oprogramowaniu artystycznym i muzycznym. Jego kariera po Atari pokazała przejście od stricte programowania gier do eksplorowania komputerów jako narzędzi sztuki i muzyki, co wyróżnia go spośród wielu wczesnych twórców gier, którzy pozostali w branży rozrywkowej.
To był pilotażowy film z serii Młodzieniec przy starociach. Jeśli Wam się podobało i chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę i jakikolwiek komentarz, żebym wiedział, że jest sens kontynuować ten format. Na ten moment mam w planie 3 filmy z tej serii, po których, patrząc na Wasz odzew w komentarzach i ilości łapek w górę, ocenię, czy jest to format, który warto dalej kontynuować. Przypominam, że od niedawna prowadzimy również Instagrama, gdzie wrzucamy więcej ciekawostek i materiałów o grach, także zachęcam już teraz zostawić followa. Link zostawiam Wam w opisie. Tyle ode mnie, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.